Witam na kanale marki Sherman. Dzisiaj zaprezentowana zostanie kolejna spawarka, którą jest DigiMig 220 LCD. DigiMig 220 LCD to bardzo wydajny, kompaktowy i łatwy w obsłudze MIG, umożliwiający spawanie programami synergicznymi dla stali węglowej, nierdzewnej, stopów aluminium i innych materiałów. Dostępne programy synergiczne ułatwiają dobór parametrów spawalniczych, przez co osoby z mniejszym doświadczeniem nie będą miały problemów z jej konfiguracją. Możliwe jest także spawanie elektrodą otuloną oraz TIG DC z zajarzeniem łuku TIG Lift. Spawarka ma oryginalny design, zwartą i solidną obudowę oraz mocny uchwyt transportowy. Komora podajnika przystosowana została do obsługi szpul drutu w rozmiarze D100 i D200. Na wewnętrznej stronie klapy umieszczono skrócony poradnik z informacjami o urządzeniu, obsłudze panelu sterowania, parametrami spawarki i jej konfiguracji. Atutem spawarki jest prosty i czytelny panel sterowania oraz łatwy w obsłudze interfejs, który jest bardzo przyjazny dla każdego użytkownika. Po kilku minutach pracy staje się on bardzo intuicyjny. Na wyposażeniu tego modelu znajdziemy wszystkie uchwyty i przewody niezbędne do spawania metodami MIG, TIG i MMA. W zestawie jest uchwyt TIG T17 z zaworkiem, uchwyt MIG MB15 oraz przewód elektrodowy i masowy. W tej części filmu omówimy sobie wyświetlacz, funkcje oraz tryby i metody spawania. W głównym menu, obracając pokrętłem, poruszamy się po dostępnych trybach i metodach spawania. Na końcu znajdują się ustawienia, gdzie możemy wybrać lub zmienić m.in. jednostki, jasność wyświetlacza czy przywrócić maszynę do ustawień fabrycznych. Możemy także wybrać język softu: polski, angielski lub hiszpański. Wybierając pierwszy dostępny tryb, spawanie MIG stali w osłonie gazu MIX, mamy zobrazowane, w które gniazda należy wpiąć przewód masowy i przewód wyboru polaryzacji. Następnie wybieramy średnicę drutu, a ostatni krok to podanie grubości spawanego materiału. Obracając teraz prawym górnym pokrętłem, możemy zmienić wartość synergii. Dolnym pokrętłem możemy doregulować wartość napięcia, czyli zrobić tzw. korekcję napięcia. Czerwony procentowy wskaźnik podpowie, o ile procent zmieniliśmy wyjściowe parametry. Wciskając duże pokrętło możemy dodatkowo wybrać i regulować prędkość dojazdową drutu do spawanego materiału, włączyć i ustawić czas spawania punktowego lub regulować indukcyjność. Pojedyncze wciśnięcie przycisku cofa nas o jeden poziom wstecz, natomiast jego przytrzymanie powoduje powrót do głównego menu. Oprócz trybów synergicznych mamy także możliwość wyboru manualnego trybu spawania, gdzie niezależnie ustawiamy wartość prędkości podawania drutu oraz napięcia spawania. Pozostałe regulacje parametrów również są dostępne w manualnych ustawieniach. Podobna zasada konfiguracji parametrów odbywa się w pozostałych trybach i metodach spawania, gdzie zawsze określamy materiał, średnicę drutu lub rodzaj elektrody, a następnie określamy wartość prądu spawania. W metodzie TIG i MMA, gdy ustawimy wartość prądu nieadekwatną do średnicy wybranej elektrody, wartość prądu spawania na wyświetlaczu zmieni się na kolor czerwony. Spawanie będzie możliwe, natomiast jest to informacja, że parametry są zbyt wysokie lub za niskie. Dodatkowo w metodzie MMA możemy ustawić wartość funkcji Hot Start i Arc Force, jak również włączyć lub wyłączyć funkcję VRD. Spawarka DigiMig 220 LCD to świetna pozycja przeznaczona do lekkich i zaawansowanych prac produkcyjnych. Idealnie nadaje się do warsztatów i małych hal produkcyjnych.
Kompaktowa budowa i zaawansowane funkcje doceniane zostały przez użytkowników. Wgrane programy synergiczne zostały tak dobrane, że nie wymagają wprowadzania korekt w standardowych pozycjach spawania. Możliwość spawania różnymi metodami pozwala wykorzystywać spawarkę do różnych zastosowań. Zarówno tam, gdzie potrzebna jest precyzja, jakość i estetyka spojin, oraz do mniej wymagających prac. W przypadku pracy na materiałach aluminiowych należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu urządzenia i uchwytu. W tym celu należy wymienić prowadnik drutu w podajniku na taki z wkładką teflonową. Zastosować rolkę prowadzącą drutu z rowkiem w kształcie litery U. Zdemontować stalową rurkę z gniazda euro. Zamontować w palniku końcówkę prądową przeznaczoną do spawania aluminium. Wyposażyć uchwyt we wkład teflonowy i skrócić go w podajniku, aby był tuż przy rolce prowadzącej. Po wprowadzeniu drutu zluzować śrubą dociskową podajnika między poziom 1 a 2,5. Po tak skonfigurowanym urządzeniu możemy przystąpić do spawania. Należy jeszcze pamiętać, że gaz osłonowy do spawania aluminium to czysty argon, najlepiej klasy czystości 4,8 lub wyższej. Gorąco zachęcamy do zakupów urządzeń marki Sherman. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. I zawsze służymy technicznym wsparciem dla naszych klientów. Zapraszam do współpracy.